Postać Tuchaj-Beja wzbudza w naszych sercach grozę i przerażenie. Jego życie było ściśle związane z wydarzeniami politycznymi i militarnymi okresu XVII wieku, a jego postać stała się również inspiracją dla literatury, w tym słynnej powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Tuchaj-Bej był jednym z najbardziej znanych przywódców tatarskich XVII wieku, który odegrał kluczową rolę w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tuchaj urodził się w pierwszej połowie XVII wieku na terenie Hanatu Krymskiego. Pochodził z wpływowej rodziny Arwinów o znaczącej pozycji politycznej. Jego dokładna data urodzenia nie jest znana, choć pojawia się data 1601 rok. Informacje na temat jego wczesnego życia są skąpe. Pozycja rodziny zapewniła mu na pewno odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do roli przywódcy wojskowego. Po raz pierwszy wzmianki o nim pojawiły się w źródłach w 1642 roku, gdy był jeszcze Murzą. Tytuł Murzy używany był przez szlachtę tatarską w Hanacie Krymskim i w krajach z nim powiązanych, w tym także przez Tatarów polsko-litewskich. W hierarchii godności tytuł Murzy był niższy od beja i wiązał się z przynależnością do określonego rodu. Tytuł beja, czyli wodza, uzyskał wraz z urzędem administracji Sandżuku Orkwepi, dzisiejszego Pierykopu. Wiemy, że pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 roku wziął udział w bitwie z wojskami koronnymi, której stracił około 4000 ludzi. W tym też roku Tuchaj zorganizował wyprawę grabieżczą na Mołdawię. W 1644 roku doszło do buntu tatarskich arystokratów przeciwko Hanowi Islam Gerejowi III, który sprawował władzę nad Hanatem Krymskim. Bunt ten był wyrazem niezadowolenia części arystokracji z rządów Hana. W wyniku tych wydarzeń Tuchaj-Bej, będący jednym z czołowych dowódców wojskowych, utracił swój tytuł beja. Bunt miał znaczący wpływ na politykę wewnętrzną Hanatu Krymskiego, prowadząc do przetasowań w strukturze władzy oraz wpływów poszczególnych arystokratów. Chociaż Tuchaj został pozbawiony tytułu, późniejsze wydarzenia polityczne umożliwiły mu jego odzyskanie w listopadzie 1647 roku. Wrócił do łask i został zaufanym wodzem Hana Islam Gereja III, który w liście do cara w marcu 1648 roku domagał się soboli dla Tuchaj-Beja, bliskiego sługi swojego, co noc i dzień przy jego boku na usługach jego zostaje. Tuchaj-Bej szybko zyskał reputację jako zdolny wojownik i dowódca. Jego kariera wojskowa rozwijała się dynamicznie, co przyczyniło się do jego awansu w hierarchii tatarskiej. W połowie XVII wieku Tuchaj-Bej stał się jednym z najważniejszych dowódców tatarskich. Jego oddziały były znane z szybkości i skuteczności w działaniach wojennych, co czyniło go cennym sojusznikiem w konfliktach zbrojnych. Tuchaj-Bej zyskał szczególną sławę podczas wojen z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W 1648 roku, na początku powstania chmielnickiego, Tuchaj został wezwany przez Bohtana Chmielnickiego, przywódcę powstania kozackiego, do wsparcia jego walk przeciwko polskiej szlachcie. Sojusz z Tatarami był kluczowy dla Chmielnickiego, który potrzebował doświadczonych i dobrze uzbrojonych wojsk, aby stawić czoło silnym oddziałom Rzeczypospolitej. Tuchaj-Bej wraz ze swoimi wojskami brał udział w kilku kluczowych bitwach powstania Chmielnickiego, w tym bitwie pod Korsuniem i bitwie pod Beresteczkiem. Na początku powstania wspierał Chmielnickiego w oblężeniu Lwowa, rok później w oblężeniu Zbaraża. Wraz z wojskami Chmielnickiego powstrzymał pod Zborowem wojska Jana Kazimierza idącego z odsieczą Zbarażowi. Pod Zborowem doszło do impasu. Han Islam Gerej III przystąpił do rozmów pokojowych z Rzeczypospolitą.
Tatarom nie zależało na zbyt dużym osłabieniu Rzeczypospolitej. Tuchaj Bey nie uczestniczył czynnie w rozmowach pokojowych pod Zborowem, ale korzyści dla Ordy były olbrzymie. Tatarzy otrzymali możliwość wzięcia Jasyru w drodze powrotnej na Krym. Pozwolono Tatarom na splądrowanie Podola i Bracławszczyzny. Wojska koronne otrzymały rozkaz biernemu przyglądaniu się temu procederowi. Zdarzały się przypadki, że wojska Rzeczypospolitej przekazywały w Jasyr uciekającą ludność cywilną. Rzeczpospolita zgodziła się również na zapłatę 200 000 talarów okupu Hanowi. 2 lata później Tuchaj Bey wspiera wojska kozackie, próbuje jeszcze raz szczęścia w bitwie przeciwko Rzeczypospolitej. Ostatnią jego bitwą była bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku. Bitwa ta była jednym z największych starć wojskowych XVII wieku i miała ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu powstania chmielnickiego. Tuchaj Bey dowodził tatarskimi oddziałami, które wspierały siły kozackie, dowodzone m.in. przez Iwana Bohuna. Iwan Bohun był pierwowzorem Jurko Bohuna, bohatera ogniem i mieczem. Bitwa zakończyła się klęską wojsk kozacko-tatarskich. Klęska ta miała również poważne konsekwencje dla powstania chmielnickiego. I tu przechodzimy do niejasnych okoliczności śmierci Tuchaj Beja. Według pamiętnika Mikołaja Jemiołowskiego, żołnierza lekkiej chorągwi województwa bełskiego, opisującego dzieje Polski od roku 1648 do 1679, Tuchaj Bey zginął podczas oblężenia Zamościa w 1651 roku. Rok 1651 to także rok bitwy pod Beresteczkiem. Historycy sugerują, że Tuchaj Bey zginął właśnie w tej bitwie. Śmierć takiego wodza w tak znanym starciu to dodatkowy argument dla polityki i historii Rzeczypospolitej, podkreślający wagę zwycięstwa pod Beresteczkiem. Rzeczpospolita mogła wykorzystać to propagandowo, sugerując, że Tuchaj Bey zginął właśnie w tej bitwie. A przekonanie to pozostało z nami do dnia dzisiejszego. Jednakże istnieją też alternatywne wersje wydarzeń dotyczących jego śmierci. Niektóre źródła sugerują, że został ciężko ranny pod Beresteczkiem i zmarł kilka dni później. Inne opowieści wskazują, że mógł zginąć właśnie w kwietniu, co sugeruje wspomniany kronikarz Mikołaj Jemiołowski. Nie ma jednoznacznych dowodów, które mogłyby potwierdzić jedną konkretną wersję wydarzeń, a różnice w relacjach mogą wynikać z różnorodnych przekazów ustnych i pisemnych, jakie przetrwały do naszych czasów. Po roku 1651 kroniki nie wspominały o żadnych wydarzeniach z udziałem Tuchaj Beja. Tuchaj Bey pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci historycznych XVII wieku. Jego życie i działalność wojskowa są świadectwem skomplikowanych relacji między Tatarami, Kozakami i Rzeczpospolitą obojga narodów. Jako dowódca Tuchaj Bey wykazywał niezwykłe zdolności strategiczne i taktyczne, co czyniło go groźnym przeciwnikiem na polu bitwy. Jego sojusz z Bohdanem Chmielnickim i udział w powstaniu kozackim były kluczowym momentem w historii regionu, które miały dalekosiężne konsekwencje dla Rzeczypospolitej i jej mieszkańców. Mimo że Tuchaj Bey nie zdołał ostatecznie zwyciężyć w konflikcie z Rzeczypospolitą, jego postać pozostaje symbolem zaciętego wroga Rzeczypospolitej. W literaturze dzięki Sienkiewiczowi Tuchaj Bey stał się nie tylko postacią historyczną, ale także literacką, co przyczyniło się do jego nieśmiertelności w polskiej kulturze. Jego portret w Ogniem i Mieczem pokazuje go jako zdeterminowanego i nieustępliwego wojownika, który nie waha się podjąć najtrudniejszych wyzwań. Tuchaj Bey był postacią o wielkiej charyzmie i zdolnościach przywódczych, które uczyniły go jednym z najważniejszych dowódców tatarskich XVII wieku.